Naprawdę nie da się opisać tych emocji słowami. Musiałabyś sama skoczyć. Wtedy zrozumiałabyś, jakie to uczucie. Teraz następne pytanie. Ponieważ jesteś Polką i przeprowadziłaś się do Anglii, opowiedz mi, ile lat już tam mieszkasz i jak wygląda życie w Anglii w porównaniu z Polską? Gdyby Polacy zastanawiali się nad przeprowadzką do Anglii, to czy byś ich zachęciła? Czy warto? Jaką radę byś udzieliła takiej osobie? Cześć, nazywam się Wiktoria Chorędziak. Dzisiaj przeprowadzę z Tobą wywiad na temat życia w Anglii i o Twojej pasji, skokach spadochronowych. Przedstaw się proszę. Nazywam się Paulina Stangret. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wywiadu. Chciałabym zadać Ci pierwsze pytanie. Jak wyglądały Twoje początki? Osoba głucha z pasją do skoków spadochronowych. To było już dawno, kiedy mieszkałam jeszcze w Polsce. Zobaczyłam na Instagramie profil Mai Kuczyńskiej, która również skacze ze spadochronem. Pomyślałam wtedy, że to bardzo ciekawy sport i że uprawia go więcej mężczyzn niż kobiet, dlatego uznałam, że to coś dla mnie. Wiedziałam jednak, że w Polsce osoby głuche nie mają łatwego dostępu do tego sportu, więc myślałam, że się nie uda. Później przeprowadziłam się do Anglii, zaczęłam tam nowe życie i szukałam pracy. Wtedy pojawiła się myśl, dlaczego by nie spróbować skoku spadochronowego? Zaczęłam szukać informacji o kursie AFF, ale wtedy było ich bardzo mało, więc trudno było coś znaleźć. Teraz takie kursy są popularne, wcześniej tak nie było. Na początku próbowałam w Stanach Zjednoczonych, ale niestety się nie udało. Były problemy z organizacją i instruktorami, więc wróciłam do Anglii. Nie poddałam się i dalej szukałam. W końcu znalazłam inne miejsce – Skydive Langar. Dzięki temu otworzyły się przede mną drzwi i mogłam dołączyć. To bardzo ciekawe. A jak wyglądała komunikacja? Czy był tłumacz? Jak jako głucha się porozumiewałaś? Jestem pod wrażeniem, bo skoki spadochronowe to dość trudny sport. Ciekawa jestem tego. Na początku w Skydive Langar było tak, że zapisałam się i od razu uprzedziłam, że jestem osobą głuchą. Zastanawiałam się, jak będzie wyglądała komunikacja. Trudno mi było czytać wszystko po angielsku. To bardzo czasochłonne. Też masz prawo się obawiać. Tak, skoki spadochronowe to sport ryzykowny, chodzi o życie, więc dobra komunikacja jest kluczowa. Na szczęście okazało się, że w Anglii istnieją organizacje wspierające takie miejsca, trochę jak związki sportowe. Kluby? Tak, i one zapewniają środki na tłumaczy. Dzięki temu na szkoleniu było 2 tłumaczy języka migowego, którzy zmieniali się w ciągu dnia, żeby wszystko było dokładnie przekazane. Następnego dnia instruktorzy również bardzo się starali. Znali podstawy British Sign Language, co bardzo mi pomogło. Poczułam się dużo pewniej, zwłaszcza, że wcześniej mieli już do czynienia z osobami głuchymi. Mieli doświadczenie. Tak, wiedzieli, jak się komunikować. To zrobiło dużą różnicę. Gorzej byłoby, gdyby nie mieli żadnego doświadczenia. Myślę, że w Polsce byłoby trudniej. W Anglii jest pod tym względem lepiej, bo więcej osób zna podstawy BSL i jest większe wsparcie. Wow, niesamowite! Skoki spadochronowe to trudny sport. Są głusi, którzy skaczą, ale możliwe, że w Polsce jesteś jedną z pierwszych głuchych kobiet? Tak, są głusi. W Polsce? Tak. Muszę kiedyś spróbować. Czuję też, że to sport ryzykowny. Też myślałam, że to będzie ryzykowne, ale starałam się być ostrożna i dbać o bezpieczeństwo. Kiedy czułam się niepewnie, zawsze pytałam instruktorkę, żeby upewnić się, czy dobrze coś robię. Nie chciałam działać lekkomyślnie, ani robić czegoś szybko po swojemu. Dbam o siebie, dlatego czuję się bezpiecznie.
Ciekawe, a jak wyglądają etapy zdobywania certyfikatów podczas kursów spadochronowych? Na przykład coś jak poziomy A1, B2 w języku migowym, czy w spadochroniarstwie też są takie stopnie i jak to wygląda? Na początku jest kurs AFF, który ma 7 etapów. Pierwszy etap zawsze odbywa się z 2 instruktorami. Kursant nie skacze sam, skaczą z nim instruktorzy. W drugim i trzecim etapie nadal jest się z instruktorami. Na pierwszych etapach trzeba pokazać, że potrafi się wykonać skok poprawnie. Jeśli wszystko jest dobrze, przechodzi się do kolejnych etapów. Jeśli się nie uda, trzeba powtórzyć i zapłacić. Czyli raz musi być dobrze. I wtedy przechodzi się do kolejnych etapów. Ale nie jeden raz. Dobry skok trzeba powtórzyć. Jeśli się nie uda, też trzeba powtórzyć. U mnie etapy od 1 do 7 były dobrze zrobione. Później było około 10 skoków samodzielnych, już bez instruktora. Byłam przyzwyczajona do skakania z instruktorem i chciałam jeszcze z nim, No tak, nie można cały czas z asystą, trzeba się uczyć nowego. więc było te 10 razy. Potem z etapu 7 przechodzi się do 8, gdzie jest skok z około 5000 stóp. Nie wiem dokładnie, jak to przeliczyć. Jeśli wszystko jest dobrze i instruktorzy widzą postępy, to robi się około 18 skoków samodzielnych i wtedy zdaje się egzamin, czyli licencję zdobywa się po około 18 skokach. To znaczy w całym Twoim życiu, ile skoków już masz za sobą? Ponad 150 skoków. Wow, i to jest maks 150? Czy można jeszcze więcej? Można jeszcze więcej, jasne. Też mam już 18 skoków, więc cały etap to licencja poziomu A. Później przy 50 skokach jest licencja B, przy 200 skokach licencja C, a przy 1000 skokach licencja D. Co ciekawe, przy 50 skokach dopiero przy 200 skokach można zamontować kamerę na kasku podczas skoków. Wow, a wcześniej nie wolno? Wcześniej nie można. Marzysz o nagrywaniu filmów ze skoków, ale musisz czekać na uprawnienia. To też zależy od klubu i kraju. Na przykład w USA mają inne zasady, tam można mieć kamerę już po 150 skokach, a w Anglii dopiero od 200. Każdy ma inne zasady. Tak, wszędzie jest inaczej. Na przykład przy licencji D i 1000 skoków można już uczyć nowych kursantów, którzy dopiero zaczynają. Ale dopiero po 1000 skokach dostaje się takie uprawnienia. Przy około 800 skokach można zostać instruktorem tandemowym i skakać z drugą osobą. Rozumiem, skaczesz jako druga osoba. Po 800 skokach po kursie można też pracować w tym zawodzie, więc jest naprawdę dużo różnych możliwości. Wow, niesamowite i bardzo ciekawe doświadczenie spadochronowe. A jaki masz cel w przyszłości związany ze spadochroniarstwem? Chciałabyś uczyć innych, na przykład głuchych w Anglii, którzy też chcieliby skakać tak jak ty? Jak widzisz swoją przyszłość związaną ze spadochroniarstwem? Jak będzie wyglądać moja przyszłość? Na razie wolałabym o tym nie mówić. Wolę mówić o swoich planach dopiero wtedy, kiedy wszystko już się uda. Chciałabym przede wszystkim, żeby wszystko dobrze poszło ze skokami spadochronowymi. Kocham to, co robię. To moja prawdziwa pasja. Mam nadzieję, że tak będzie już do końca życia. Nawet jak będę miała 70 lat, zobaczymy. Też uważam, że w życiu najważniejsze jest patrzeć na siebie i mieć swoją pasję. Pasja zawsze pomaga w przyszłości i dzięki niej życie jest lepsze. Warto mieć pasję, bo bez pasji życie jest nudne. Pasja daje też spokój i szczęście. Ja też mam dużo celów związanych ze spadochroniarstwem, ale na razie wolę o nich nie mówić. Może kiedyś opowiesz? Kiedyś na pewno powiem i może kiedyś zobaczysz to na moim Instagramie. Lepiej nie zdradzać od razu wszystkich swoich pomysłów i marzeń. Przyjdzie odpowiedni czas i los sam pokaże drogę do ich spełnienia. A jakie masz emocje związane ze skokami? Jak się czujesz podczas skoku? Spokój? Ja nigdy nie próbowałam, więc nie wiem, jakie to są emocje. Naprawdę nie da się opisać tych emocji słowami. Musiałabyś sama skoczyć, wtedy zrozumiałabyś, jakie to uczucie. Ja zawsze, kiedy jadę skakać, od samego rana myślę tylko o tym. Odkładam telefon, pracę i wszystko inne i skupiam się tylko na skokach od rana do wieczora. Teraz ludzie poświęcają za dużo czasu telefonom, laptopom i technologii, a ja wolę skupiać się na skokach niż na technologii.
Spadochroniarstwo to dla mnie powietrze, natura i wolność. Dlatego uważam, że to coś bardzo dobrego dla mnie. Naprawdę nie da się tego opisać. Spadochroniarstwo. Widoki, zieleń i natura są prawdziwe, a telefony i technologia to coś zupełnie innego. I masz rację, najlepsza jest prawdziwa pasja. Teraz następne pytanie. Ponieważ jesteś Polką i przeprowadziłaś się do Anglii, opowiedz mi, ile lat już tam mieszkasz i jak wygląda życie w Anglii w porównaniu z Polską? Wiadomo, że w Polsce jedzenie jest najlepsze, numer 1. Ja już mieszkam w Anglii 8 lat. Długo. Porównując. Ogólnie jeśli chodzi o dostępność dla osób głuchych, to w Anglii jest dużo lepiej. Dostępność dla głuchych, ale też pod względem pracy. Słyszałam, że w Anglii tłumacze są dostępni nawet 24 godziny na dobę. Tak, nawet nie muszę płacić za tłumacza, bo państwo wszystko zapewnia. Kiedy głuchy idzie do pracy, to wiadomo, że jest bariera w kontakcie ze słyszącymi, ale może to zgłosić i ma zapewnionego tłumacza w pracy. Pełna dostępność. Wow. Oczywiście zależy też od firmy, bo niektóre firmy chętnie przyjmują osoby głuche, a inne nawet nie wiedzą, że można korzystać z tłumacza. Więc to zależy od firmy. Nie wszędzie jest tak samo. W Anglii ludzie są bardziej otwarci, łatwiej nawiązują kontakt i pomagają osobom głuchym. W Polsce często miałam sytuację, że ktoś do mnie mówił, a kiedy mówiłam, że jestem głucha, dalej mówił zamiast napisać coś na telefonie. Często słyszałam, że niech rodzina załatwia. Ale to odbiera samodzielność w życiu. Tak, w Polsce jest bariera, trudno samodzielnie załatwiać sprawy. A w Anglii można wszystko załatwiać samodzielnie. Tak, jesteśmy zmuszeni, a chcemy sami sobie radzić. Jest nawet aplikacja do wideorozmów z tłumaczem. A w Polsce nadal często są tylko numery stacjonarne i nawet SMS-a nie można wysłać. A tu głuchy może wysłać SMS. Są też różne aplikacje do kontaktów. Można się połączyć na kamerce. Podobnie jak Migam. Można zadzwonić i załatwić sprawę. Albo do mnie dzwonią. Nie potrzebuję pomocy innych. To w Anglii jest lepiej. Niedawno przeprowadziłam się do nowego mieszkania i pierwszy raz dostałam pełną dostępność dla osoby głuchej. Alarm przeciwpożarowy ze światłem migającym. Państwo to zapewnia? Tak, odpowiednik naszej gminy. Gdy osoba głucha mieszka w mieszkaniu, gmina musi zapewnić różne urządzenia. Alarmy świetne czy przeciwpożarowe wibracje do łóżka. I to otrzymujesz? Tak, żeby w razie alarmu można było szybko uciekać. A w Polsce trzeba wszystko załatwiać samemu. Podobno nawet PFRON nie dofinansowuje takich alarmów. Miałam kiedyś sytuację z alarmem. Spałam bez aparatu słuchowego, więc byłam całkowicie głucha. Łóżko stało przy ścianie, a na ścianie był bardzo głośny alarm dla słyszących. Nie słyszałam go, ale czułam mocne wibracje przez ścianę i łóżko. Pomyślałam, że gdybym spała głębiej, byłoby naprawdę niebezpiecznie. Brak dofinansowania do alarmów to duży problem, a w Anglii jest lepiej. Tak, pierwszy raz doświadczyłam tego w Anglii i nawet nie wiedziałam, że możliwe są alarmy z wibracją podczas snu w łóżku. Gdy ktoś ma głęboki sen, może nie zauważyć samego światła, ale wibracje już czuć i łatwiej się obudzić oraz uciec w przypadku pożaru. No tak, bezpieczeństwo głuchych jest ważne. Też straż pożarna ma wpisane w systemie, gdzie mieszka osoba głucha. Dzięki temu od razu wiedzą, gdzie przyjechać i że dana osoba potrzebuje pomocy. Nie muszę się później tłumaczyć, że nie słyszę. Bo mają gotową listę.
Nie ma sytuacji, że na przykład wołają, a głuchy nie reaguje. Wiedzą i mogą zainterweniować. Wow, ciekawe i nowe informacje, że w Anglii takie rzeczy są dostępne, a w Polsce nie. A teraz kolejne pytanie. W codziennym życiu w Anglii znasz BSL? Jest podobne do IS? Ciężko było nauczyć się języka migowego BSL? Początki nauki BSL były dla mnie łatwe i szybkie, bo dzięki pracy spotykałam osoby głuche i codziennie rozmawialiśmy. Najważniejsza jest komunikacja i spotykanie ludzi, bo wtedy łatwiej się uczyć języka. W pracy w Anglii wszędzie używa się BSL. Na początku jeszcze dobrze nie umiałam BSL, ale przyjęli mnie do pracy i nie było z tym problemu. Martwiłam się tylko komunikacją. Czasami prosiłam kilka razy, żeby ktoś powtórzył znak, ale z dnia na dzień coraz bardziej się uczyłam. Poszłam też na kurs, zdałam wszystko i nauczyłam się języka. Nie było to aż tak trudne, bo dzięki spotkaniom ze znajomymi było łatwiej. Gdybym nie miała kontaktu z ludźmi, byłoby trudniej. Też uważam, że kiedy spotyka się ze znajomymi i regularnie rozmawia, dużo łatwiej nauczyć się języka. Tak samo jest z każdym językiem. Jeśli nie używasz go na co dzień i nie utrzymujesz kontaktu z ludźmi, później trudniej go utrzymać i rozwijać. Tak samo miałam z angielskim. W szkole nauka wydawała mi się łatwa, ale prawdziwe życie w Anglii wyglądało inaczej. Pisanie po angielsku i codzienna komunikacja były trudniejsze. Myślałam, że skoro nauczyłam się angielskiego w szkole, to będzie łatwo, ale w realnym życiu musiałam uczyć się praktycznie od nowa. Dlaczego tak jest? O kurczę, wow, przecież przez całą szkołę obowiązkowo uczą angielskiego, a później w prawdziwym życiu wszystko wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że to też przez nowe osoby, nowe miejsce, stres i inną przestrzeń. Przez to można zapomnieć tego, czego uczyło się w szkole. W szkołach często uczą na pamięć i wtedy wydaje się łatwo, ale później w prawdziwym życiu brakuje praktyki. Szkoda, bo gdyby w szkołach było więcej praktyki, rozmów z osobami z zagranicy, wtedy byłoby łatwiej. W szkołach wszystko polega na uczeniu się na pamięć i zdobywaniu dobrych ocen, co później się zapomina. Praktyka jest ważna. Nauka na pamięć nie daje dobrych efektów. Gdyby Polacy zastanawiali się nad przeprowadzką do Anglii, to czy byś ich zachęciła? Czy warto? Jaką radę byś udzieliła takiej osobie? Teraz już chyba nie. Anglia nie jest już w Unii Europejskiej, więc przeprowadzka jest dużo trudniejsza. Trzeba mieć wizę i załatwiać mnóstwo różnych dokumentów. Czy przeprowadzka tu ma sens? Nie. Myślę, że obecnie łatwiej byłoby wybrać inne kraje w UE. Odkąd Anglia wyszła z Unii, wszystko bardzo się zmieniło. Są osoby głuche, które wyprowadziły się wcześniej do Anglii i mają teraz dostępność oraz pracę, więc miały trochę szczęścia, że zrobiły to przed zmianami. Bez UE nie jest łatwo się przeprowadzić. Nawet opieka medyczna i różne sprawy są bardziej skomplikowane i często trzeba samemu za wiele rzeczy płacić. Państwo nie finansuje? Nie. Kto chce zamieszkać, otrzymuje status rezydenta tymczasowego, ale wymaga to wielu dokumentów. Dawniej polecałabym Anglię, ale teraz już nie. Kiedyś powiedziałabyś tak, ale teraz bardziej polecałabyś inne kraje. Ale czy w Anglii łatwo przyjmują osoby głuche do pracy? Czy jest ciężko tak jak w Polsce? Czy próbują rozmawiać i zrozumieć, czy od razu oceniają i odmawiają? Jak to oceniasz? Różnie bywa. Kiedy na początku szukałam pracy, było ciężko i wiele osób nie wiedziało, jak wygląda komunikacja z osobą głuchą. Czasami szef mówił, że nie wie, co zrobić w takiej sytuacji. Kiedy przeprowadziłam się do Anglii, sama też nie wiedziałam jeszcze dużo o tłumaczach i dostępności. Teraz po ponad 8 latach wiem już więcej i kiedy szef mówi, że nie wie, co zrobić, tłumaczę mu, że są tłumacze i różne formy dostępności. Wtedy jest większa szansa na zatrudnienie. Wcześniej było trudniej. W pracy nadal bywają bariery, wszystko zależy od firmy. Jedne firmy chętnie przyjmują osoby głuche, inne nie. Niestety nigdzie na świecie nie jest idealnie i wiele osób głuchych nadal ma trudności ze znalezieniem pracy. Tak samo jest z osobami z Ukrainy albo nawet ze słyszącymi ludźmi.
Wszystko zależy od firmy, sytuacji ekonomicznej i tego, ile osób dana firma chce zatrudnić. Była sytuacja, chyba w Anglii. Wielu szefów nie ma świadomości o głuchych. A jeszcze zapytam, czy w Anglii można zgłosić dyskryminację w pracy? Czy jest jakaś ustawa o PJM i możliwość zgłoszenia dyskryminacji? BSL, nie PJM. Tak, przepraszam. Pewnie, że BSL. Tak, można zgłosić dyskryminację. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, bo sama tego nie doświadczyłam, ale jest taka możliwość. W Polsce nadal jest z tym problem, nie ma ustawy. W Anglii wygląda to trochę lepiej. Tak samo było z ustawą o BSL w Anglii. Nie było łatwo jej wprowadzić. Brytyjczycy walczyli o to bardzo długo, chyba około od 15 do 20 lat. Dopiero niedawno udało się wprowadzić tę ustawę. To nie było tak, że po roku wszystko nagle się zmieniło. Potrzeba było dużo czasu. Tak samo w Polsce. Od wielu lat walczymy o różne zmiany. Zobaczymy, co będzie dalej, bo podobno ma wejść nowy program i aplikacja Centrum Komunikacji dla Głuchych, działające jak tłumacz online. Podobno będzie już w kwietniu. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie łatwiej. Jeszcze przypomniało mi się coś ważnego. W Anglii, żeby zadzwonić po pogotowie, policję albo straż pożarną, mamy aplikację 999 BSL. Można połączyć się na kamerze. W Polsce czegoś takiego nie ma. W Polsce jest aplikacja Alarm 112. Ale musisz pisać? Tak, i raz udało mi się z niej skorzystać. Napisałam, że jestem głucha i nie odbieram telefonu. Wymienialiśmy wiadomości i wtedy przyjechało pogotowie pomóc mojej rodzinie, kiedy ktoś źle się poczuł. Pisaliśmy, bo dzwonić nie mogę. Gdyby była możliwość rozmowy przez kamerę i aplikacja automatycznie pokazywała lokalizację, byłoby jeszcze łatwiej i służby szybciej wiedziałyby, gdzie przyjechać z pomocą. Racja. Może kiedyś to powstanie także w Polsce. Trzymam kciuki, żeby się udało. Bardzo dziękuję za ten wywiad. Ty jako Polka mieszkająca w Anglii, z pasją do spadochroniarstwa, masz bardzo interesujące doświadczenia. Może kiedyś też spróbuję skoczyć ze spadochronem. Najważniejsze jest mieć pasję, bo teraz w XXI wieku dużo osób siedzi w domu. Dlatego warto mieć pasję, prawda? Też tak czuję, a propos pasji, że niektórzy przejmują się tym, co ludzie powiedzą, że coś jest złe, że nie pasuje. Nieważne, co inni mówią, trzeba wierzyć w siebie i podążać za własnymi marzeniami. Wtedy można osiągnąć naprawdę piękne efekty i sukcesy. Na początku sama zastanawiałam się, czy skoki spadochronowe są dla mnie, bo jestem głuchą kobietą, a to trudny sport i duża adrenalina. Często ludzie myślą, że taki sport bardziej pasuje do mężczyzn niż kobiet. Długo się nad tym zastanawiałam, ale później zmieniłam sposób myślenia i uwierzyłam w siebie. Warto znaleźć pasję, nawet jak wydaje się dziwna czy niepasująca. Często mam wrażenie, że osoby głuche mają za mało pasji i czasami za bardzo zamykają się w swoim świecie. Naprawdę warto zmienić sposób myślenia, znaleźć swoją pasję i próbować nowych rzeczy. Dzięki temu można osiągnąć sukcesy i być szczęśliwszym. Mam nadzieję, że może ktoś obejrzy ten wywiad i zainspiruje się do znalezienia własnej pasji. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie do wywiadu. Dobra, to wszystko. Pa, pa.